Część pierwsza. Fotograficzne ślady. Dworzec Centralny. Lipiec 1979 roku. Tak wygląda w czerwcu 2026 roku. Budynek Intraco 2, później zwany budynkiem Elektrimu. Te zdjęcia to tylko rozgrzewka. Wycieczkę po Warszawie trzeba koniecznie zacząć od Pałacu Kultury i Nauki. Po odstaniu w długiej kolejce wyjechaliśmy wreszcie na 30. piętro pałacu. Widok na ulicę Marszałkowską i Teatr Wielki, Operę Narodową. Tego się nie spodziewałem. Wieżowiec Central Point zasłonił Teatr Wielki. Widok na Teatr Wielki, Operę Narodową, Stare Miasto i Most Śląsko-Dąbrowski. Nie wiem, jak to skomentować. Rozdarty widok Starego Miasta i Teatru Wielkiego? Skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Hotel Warszawa, dawniej Prudential House. 26 sierpnia 1939 roku z dachu wieżowca nadano pierwszą próbną transmisję telewizyjną z udziałem Mieczysława Foga. Rotunda PKO. W lecie 1979 roku trwa właśnie jej odbudowa po tragicznym wybuchu gazu. Nowa rotunda, wzniesiona od podstaw w 2019 roku, to współczesna interpretacja jej kultowej, modernistycznej poprzedniczki. Hotel Forum. Działał pod tą nazwą do 2002 roku. Teraz to jest hotel Nowotel. Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej. Od 1995 roku nazywa się ono Rondem Romana Dmowskiego. Ściana wschodnia z domami towarowymi Wars i Sawa i niewidoczny Junior. Obecnie jest to pasaż Wieczeckiego Wars-Sawa Junior, przysłonięty przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Widok na część Parku Świętokrzyskiego i dalej Ogród Saski. Dzień był upalny i docenialiśmy zielony bufor Parku Świętokrzyskiego. Po prawej Dworzec Centralny. Po lewej buduje się Centrum Logistyczne Polskich Linii Lotniczych LOT. Dopiero powstanie spółki LIM Joint Venture pozwoliło zakończyć budowę po 10 latach. W górnej części był hotel Marriott, obecnie Presidential. Projekt urbanistyczny ściany zachodniej zrealizowano wtedy tylko częściowo. W roku 2026 otwiera się tu widok na dynamiczną i wysoką panoramę biznesową. Rzut oka w kierunku osi południowo-wschodniej. Na dole widać, że wiele się dzieje przy tworzeniu Zielonego Placu Centralnego i historycznego palimpsestu. Widok w kierunku osi południowej. W odróżnieniu od osi zachodniej otwiera się tu klasyczna miejska panorama. Widok na panoramę ściany wschodniej i w dali Stadion Dziesięciolecia. Spektakularny PGE Narodowy. Skrzyżowanie ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Otwiera się panorama w kierunku osi północno-wschodniej. Z Pałacu Kultury i Nauki udamy się w kierunku Starego Miasta. Najpierw odwiedzimy Plac Piłsudskiego i Grób Nieznanego Żołnierza. Widoczne ogrodzenia wyznaczają teren odbudowy zachodniej pierzei Placu Piłsudskiego. Odprawa warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Projekt odbudowy Pałacu Saskiego zakłada wyjątkowe rozwiązanie dla Grobu Nieznanego Żołnierza. Pomnik nie zostanie tknięty, a nowe mury jedynie go otoczą.
Następnie udamy się na Plac Zamkowy i Stare Miasto. Wtedy panoramę Placu Zamkowego zakłócały parkowane samochody. Dziś ten widok jest znacznie bardziej otwarty i spektakularny. Wieża nad wejściem do Zamku Królewskiego. Wieża wkomponowana w bryłę Zamku Królewskiego. Architektoniczna korona, która dominuje nad całym placem. Ikoniczna kolumna Zygmunta. Posadowiona dumnie na środku placu kolumna Zygmunta od blisko 400 lat stanowi geometryczne i symboliczne serce tej przestrzeni. Mury miejskie widoczne z Placu Zamkowego. To fragment dawnych fortyfikacji Starego Miasta. Ulica Piwna widziana od strony Placu Zamkowego. To najdłuższa ulica Starego Miasta. Wejście na rynek Starego Miasta od ulicy Świętojańskiej. Moment, w którym ciasna zabudowa Starówki nagle ustępuje miejsca dużej, otwartej przestrzeni. Widok w kierunku północnego rogu rynku odsłania urokliwe kamienice strony Dekerta oraz wylot kamiennych schodków, stromej, malowniczej uliczki zbiegającej ku Wiśle. Zabytkowe latarnie na rynku. Detal, który nadaje tej przestrzeni wyjątkowego staroświeckiego uroku. Owe stylizowane pastorały nie zmieniły się przez te lata. Spojrzenie na zachodni róg placu. Miejsce spotkań, gdzie pośród kawiarnianych stolików zaczynają się najbardziej gwarne uliczki Starówki. Schodząc z rynku w stronę Skarpy Wiślanej, trafiamy na Górę Gnojną, gdzie nad tarasem widokowym dominuje posąg Siłacza. Baszta Marszałkowska. To tutaj przez lata stała warszawska Syrenka. Miejsce to bez Syrenki zmieniło się nie do poznania. Syrenka wtedy nosiła jeszcze ślady wojny. Teraz Syrenka stoi na środku rynku Starego Miasta. Wschodni narożnik rynku Starego Miasta. To tutaj, przy zabytkowej stronie Barsa, zaczyna się urokliwy trakt prowadzący w stronę Wisły. Warszawska Syrenka w pełnej krasie wschodniej pierzei. Malowniczy warszawski barbakan, urzekający nostalgicznym staromiejskim klimatem. Niestety dorożka już tu nie wiedzie. Ulica Nowomiejska. Dawny, gwarny trakt handlowy. Niestety dorożka tu nie wiedzie. Nowomiejska prowadząca do Barbakanu to dziś deptak tylko dla pieszych. Urokliwy widok z ulicy Świętojańskiej przez wąską uliczkę na strzelistą wieżę kościoła Świętego Marcina. Współczesny, kameralny ogródek ma swój urok, choć zupełnie odebrał temu miejscu dawną, nostalgiczną pustkę. Spojrzenie wzdłuż ulicy Świętojańskiej, gdzie w osi widokowej dumnie góruje wieża Zamku Królewskiego. Kamienny klomb z drzewem, przy którym warszawski kataryniarz buduje niepowtarzalny, staromiejski klimat. Bez kataryniarza ten kadr wygląda już inaczej. Zniknął gdzieś jego dawny, nostalgiczny klimat. Widok na plac Zamkowy od strony wylotu Świętojańskiej, gdzie wąski staromiejski trakt nagle otwiera się na monumentalną przestrzeń. Część druga filmu wyjawi, skąd pomysł na zdjęcia z Warszawy. W lecie 1979 roku zostałem skierowany do Kozienic na odbycie praktyki studenckiej. Razem z kolegami odbywałem ją w elektrowni Kozienice, z uroczym widokiem na Wisłę. Mieszkaliśmy wtedy na terenie Zespołu Szkół Energetycznych w Kozienicach.
Obecnie to zespół szkół numer 1 imienia Legionów Polskich. Czas upływał nam na praktyce i poznawaniu elektrowni. W chwilach wolnych spacerowaliśmy i poznawaliśmy okolice. Całkiem spory ten staw. Pałac robi wrażenie. Sprawdźmy dokumentację. Mieliśmy też okazję uczestniczyć w oficjalnej akademii z okazji finału budowy elektrowni Kozienice. W tamtych czasach, tuż przed świętem 22 lipca, władze tradycyjnie chwaliły się ukończeniem wielkich inwestycji. W elektrowni kończono budowę ostatniego bloku, drugiej 500. Generalnie jednak nudziliśmy się. Więc któregoś dnia postanowiłem wsiąść do autobusu i pojechać z aparatem fotograficznym do Warszawy. Jak przyjemnie wspomina się czasy, gdy wywoływało się filmy i zdjęcia w ciemni fotograficznej. Po 47 latach odnalazłem tę chwilę. Warszawa moich wspomnień. Impuls, szybki plan i ruszam w drogę. Mój plan i wizja były ambitne.